Dziennik pokładowy. Zapis pierwszy. Mamy dziś 22 czerwca 1990 roku. Minęło już 8 miesięcy, odkąd zamknęli zakład przetwórstwa rybnego. W mieście brak stanowisk. Muszę poszukać gdzieś dalej. Bardziej niż topniejące finanse przygnębnia mnie sam brak zajęcia. Alkohol i papierosy pomagają już tylko trochę. Dłużej nie dam rady. Halo, dzień dobry. Ja w sprawie ogłoszenia o pracę. Tak, na wymieniacza żarówek. Tak. Byłbym zainteresowany tym, tak. Mhm. Doświadczenie? No, jakieś jest, tak. Mhm. Mógłbym od zaraz, tak. Jutro możemy zaczynać, pewnie. Mhm. O 20? No nie no, może być o 20 w sumie, tak. No pewnie. Dobrze, to do zobaczenia. Dziękuję. Dobry wieczór. Ja w sprawie pracy. Żarówki. Dobry wieczór. A my byliśmy w ogóle umówieni? Tak. Dzwoniłem wczoraj. Na 20 miałem przyjść na rozmowę. Jakieś kwalifikacje pan posiada? Coś, co pan potrafi robić? Wie pan co, no, znaczy dużo rzeczy umiem, ale z takich... Umie pan frezować, umie pan, nie wiem... Miał pan doświadczenie z prądem, z żarówkami? Chwytałem się różnych rzeczy, ale chyba z takich praktycznych umiejętności to ryby łowię. Dobrze, że... O! No tak A to, też. wie pan co, to zapraszam, bo tu zimno jest. Mm. Proszę. Proszę, siadaj tutaj. Proszę, zapraszam. Wie pan, bo mi bardzo na tej pracy zależy. Nie mogę nic znaleźć od kilku miesięcy, także grosza brakuje, chciałbym pomóc. Rozumiem. No ale powiedz mi, ale co cię do nas sprowadza? Dlaczego akurat do nas? Robiłeś w elektryce? Miałeś jakiś związek z żarówkami, coś? Nie do końca. W gazecie znalazłem ogłoszenie, to zadzwoniłem, ale trochę nie wiem, na czym polega ta praca w sumie. A nie było opisane, tak? Nie, tylko coś jest z żarówkami, ale mógłby pan No. coś więcej powiedzieć? Wymieniamy żarówki. I tak. Może się to wydawać banalne, jakieś proste, nie wiem, mało ambitne. Aczkolwiek jest to bardzo ciężka praca. Można poznać fajnych ludzi, ale też skurwysynów. No tak. Czyli jakby pomagamy, ale to, że na mieście pomagamy wszystkim ludziom? Czy... Pomagamy wszystkim. I tym skurwysynom, i tym dobrym ludziom. A jakie są warunki, jaka umowa, ile na godzinę? Młody, i zaczynasz już pierdolić. Zacznij pierwszy pracę, potem będziemy rozmawiać na temat stawki. No, a tak mniej więcej? Mniej więcej, słuchaj, jak ja zaczynałem pracę, to miałem 3,50 na godzinę.
No, nieźle, nieźle. No. Dostaniesz 4. 4 zł za godzinę. Dobra. 1200 zł. Ja Babę masz? pogoniłem. Pogoń, no to kurwa i to mi się podoba. 1200 zł Dobra. chłopie masz na rękę. No a tak w ogóle ty jesteś spinningistą czy karpiarzem? Spinningistą. Spinningistą, Tak. a ja jestem karpiorzem. No ale to będziemy jeszcze Dobra, gadać. pogadamy. Czyli jeszcze raz już przyjętujemy. Dzięki, dzięki. Widzimy się jutro o godzinie 20. Tak? I jeszcze coś dla ciebie mam. Szanuj i piesz przynajmniej co 2 dni. To jest 100% bawełna. Dobrze, będę się troszczyło. No, ja cię nie wyganiam, napijesz się piwa? No, jeszcze się robota nie zaczęła, nie? No jeszcze nie. No, to możemy się... To inne, to chodź, zakurzymy sobie. A możesz zakurzyć? Bo ja, mi się już skończyło. No mam. To chodź, że zakurzymy sobie jeszcze. Piwo sobie weź. No mam. No chodź. Dziennik pokładowy, zapis 2. Stało się, dostałem pracę. Co prawda same nocki i dojazd trochę długi, ale myślę, że przywyknę. Czuję ulgę. Niby to tylko praca konserwatora, a mam wrażenie, jakby moje życie miało diametralnie się zmienić. Młody, mamy to. Chodź dalej. To mówiłem, że będziesz jechał do ten efekt. No będę, jak wiesz, jak tutaj wypłata wleci. No, jaka tutaj żaróweczka przyjdzie? 40? 40, dobrze. Dobra. Szybko się uczysz, młody. Ale dokręć bardziej. O, Będzie. będzie. Dalej. No słyszałem, że na pęczak, na kukurydz można... Można, no i dodać jakiś aromat, nie? No. Masz tu załóż tu seteczkę. No mocniej, mocno kręć, zawsze dokręcaj. Dobra, Dokręcone. super. Idziemy dalej. Młody, to teraz ty wymieniasz i zakurzę. Dobra. A możesz zakurzyć? No mam. No ostatni, ale proszę. Odkupię ci jutro. Popularne? No a jak? Będzie? Widzisz, teraz mnie nawet nie trzeba poprawiać, kurwa. Nauczyłeś się. Chodź. Jeszcze jedna i... Dziennik pokładowy, zapis 3. Majster kurzy pod blokiem. Wysłał mnie, żebym sam wymienił żarówkę u jakiegoś gościa. Zaczyna się nocna zmiana, bo idąc po klatce schodowej mijam już ludzi wychodzących do pracy. Dzień dobry. Żaróweczki wymienić. No kurwa w końcu, no ile to trzeba na was kurwa czekać? Kurwa pierdolca idzie dostać. Nie no, przyszedłem od razu jak było wezwanie, co jest? Jak wezwanie? Wezwanie to od razu to się to robi. Dobrze, a gdzie wymieniamy? No jak gdzie? A ślepy jesteś? A w toalecie widzę, dobrze, no to już wymieniamy. No to już. Radio pierwsze. Dobrze, spokojnie. Witamy w wieczornej audycji Nocne Granie. Kolejny kawałek to To dobrze tutaj? wam wszystkim znany No, utwór zespołu a gdzie? Strada pod Nie tytułem czuć? Kocham tę noc. No, faktycznie trzeba wymienić. Na pamiątkę, proszę. Proszę bardzo. No, tyle srania i czekania 5 minut do roboty.
Co, może coś za robociznę? Słuchajże, panie, jak wróciłem teraz z dziennej zmiany, żona na nocce, trzeba się cieszyć, że przynajmniej praca jest. Czyli, że nie? No dobrze, to do widzenia. No idź już, kurwa, idź. Człowiek się, kurwa, z spokoju wysrać nie może. Byłem kurwa na zalewie w Rybniku. Chłopie, jebłem suma na 78 cm. Co ty pierdolisz? Na żywego robaka. Ale wypuściłeś go? A no coś, młody, żarówka. Daj setkę. No, dobra. Coś ta wkrętka tam jest przypęknięta, ale może będzie działać. Kurwa, wysoko tu. Dobra, będzie. Będzie? Będzie, chodź. Panie majster, a PZW to skurwysyny, nie? Chłopie, nie opłacaj tym skurwysynom złodziejom z PZW, Tak, kurwa. tak myślałem, no. No dobra, późno już. Super. Szop. Idziemy dalej, chodź. Dziennik pokładowy, zapis 4. Majster irytuje się za każdym razem, gdy dopytuje o warunki pracy i wymiar czasowy. Może zadaje zbyt dużo pytań, ale zdążyłem zasłyszeć, że zmiany w tutejszych zakładach trwają po 12 godzin. Niektórzy tutaj tyrają na 2 etaty, co oznaczałoby, że całkowicie rezygnują z życia. Tylko pytanie brzmi, w imię czego? Młody, słuchaj, no najważniejsza kurwa to jest zanęta, nie? No ale na chuj ci zanęta, kurwa, jak tam nie ma ryb, nie? Tak, tak. No panowie, na raporcik proszę. Chodź, tutaj. Chodź, młody. No jak tam pany robota dzisiaj poszła? A weź mnie denerwuj, robiliśmy na zakładzie pogrzebowym tu na Malickiej. Kinkiety wystawały, nie było się jak dostać chłopie do tego pierdolenia, kurwa, masakra. A ile żarówek wymieniliście dzisiaj? No, koło 70. Jak to tak koło? Kurwa, tu muszę zapisać elegancko. 76. 76. 76. A młody, jak ci się lubi? Fajna robota, tylko taka trochę bez sensu bym powiedział. No nie wiem, na przykład tam przy fabryce robiliśmy, to się ustalaliśmy tą robotą jak nie wiem. Ale ja żem tam był, chuja żeście tam zrobili w tej fabryce, kurwa mać, ani jednej żarówki nie jest wymienione, co wy, w chuja mnie robicie? Młody, jak żeś kurwa wymienił te żarówki? Daj zakurzyć, kurwa. Słuchajcie, bo ja o tym trochę myślałem i wydaje mi się, że sytuacja nie jest tak prosta, jak wy myślicie, że jest. Myślicie, że ja tutaj zjebałem, ale moim zdaniem ktoś nas sabotuje. Pamiętasz, jak byliśmy dzisiaj w sklepie na zapleczu, wymienialiśmy żarówki i co parę minut później mieliśmy wezwanie, żeby je znowu poprawiać. Moim zdaniem ktoś tutaj nam koło dupy robi i to nie jest tak, że to jest tylko kwestia mojego chujowego zakładania żarówek. Przestań tu młody pierdolić o kurwa teoriach spiskowych, tylko chyciłbyś się za robotę, bo widzę, że się wyślizgujesz, kurwa, tutaj przed panem. Chyć się po prostu, a nie kurwa, będziesz widzę dupa, nie chłop. A weź do dupy taka robota. Robiłem wszystko tak, jak mi kazałeś, trzeba kurwa cały czas poprawiać. No to po co taka praca w ogóle? Pamiętasz Krysię od Matlaka? Ona do dzisiaj jest zadowolona z jakości naszej pracy. Nie ma dobrze prosperującego społeczeństwa bez ciężko pracujących ludzi. No i słuchaj, jeździłem tylko z ojcem na rybę, tak naprawdę. Przy fabryce kurwa mówił, że zjebana. Ty młody rzeczywiście to zdupcyłeś. Nie no, przykręcaliśmy, pamiętam. Masz jeszcze No mam, trzymaj. Ale jak to, no No, jest. Dobra, będzie. poprawialiśmy. Chyba będzie. Ale Coś mryga tak, nie? coś się dalej dupcy.
Młody, przyłóż się. Patrzyłeś mi na ręce. Ja za małego się bałem łowić. Wiesz, się bałem... Trupiłem. To się chłopie nie ma się czego bać. Trzeba przyjść, kurwa, zobaczyć miejsce, nie bać się i łowić, chłopie. Się ryb brzydzę. Zetonie. Dobra, A będzie. ile jeszcze dzisiaj tego jest? Jeszcze jedno. A co? Dasz radę, młody. Dziennik pokładowy, zapis 5. Majster znowu kurzy za bramką. Tym razem wysłał mnie do domu jakiegoś ważniaka. Może to dziwne, ale czuję się nieswojo wśród tych ludzi. Czuję ich przeszywające spojrzenia za każdym razem, gdy kwestionuję jakąkolwiek rzecz związaną z tą robotą. Wymienialiśmy dzisiaj po kilka razy żarówki w tych samych miejscach. Ktoś specjalnie je niszczy, żeby dołożyć nam pracy? Jakiś sabotaż? Może jestem obserwowany? A może to moja wizja pracy została zaburzona przez 8-miesięczne bezrobocie? A chuj to wie. Dobry wieczór panu. Ja żarówki wymienić. Chylę przy panu czoło. Proszę śmiało wchodzić. Od dawna byłem w stanie oczekiwania na pańską wizytę. Jednak proszę nie odbierać mojej pedantyczności za wynaturzoną idiosynkrazję. Zależy mi jednak, by uwolnił pan swoje stopy od obuwia w celu zachowania czystości mojego ogniska domowego. I co, buty mam zdjąć? Jest pan dosyć światły jak na proletariusz. A czymże waszmość się zajmuje? Jestem człowiekiem o humanistycznych ideałach i artystycznych potrzebach. Utrzymuję się z pracy piórem. Oprócz tego mam ciągnoty społecznikowskie i pomagam mniej zaradnym, takim jak pan, w wypełnianiu wszelkich formularzy, które ten pożal się Boży rząd od nas wymaga. I co, lubią pana na mieście? Faktycznie jestem traktowany z dużą rewerencją, spotykam się z szacunkiem na ulicy, aczkolwiek nie zależy mi na poklasku ze strony wszystkich mieszkańców. Suponuję, że jest pan nowy w tym mieście. Tak, no. To pierwszy dzień. Może pan zostać zaskoczony przez niektóre mechanizmy rządzące naszym społeczeństwem. Jednak taką drogę obraliśmy i nie chcemy tego zmieniać. Naruszenie panujących tutaj zwyczajów może skutkować naruszeniem delikatnej struktury kształtującej naszą wspólnotę. O czym pan pierdolisz? Razem panu uważać. Wszelka próba kontestacji tego, co obowiązuje, ma potencjał, by być tragiczną w skutkach dla wichrzyciela. Dobra, panie. Robota goni, muszę lecieć. Miłego. Młody, a ty ten? Ty masz kablówkę? No nie mam. A ty nie masz. Co niedzielę na Majster TV leci fajny program, kurwa, wędkarski, wędku z Marianem. No. Idzie się dużo rzeczy dowiedzieć. No młody, zdupcyłeś znowu. Ktoś tam rozpierdala te żarówki przecież. A, pierdolisz, kurwa, żeś nie dokręcił. Drugi raz, że mnie dokręcił? Ty, kurwa. Masz żarówkę? No, trzymaj. Jest. Co, zdupcona była? Rozjebana? No zdupcona była. Coś tam tutaj nie skurwia coś. No, ty i te twoje teorie spiskowe. Panie majster,
Nie myślałeś kiedyś o tym, że ci ludzie wszyscy to sami sobie mogliby te żarówki powymieniać bez nas? Młody, no ale kurwa, no wtedy byśmy nie mieli roboty. No tak trochę o tym właśnie myślałem, że tak w sumie jest zbędna ta robota. Młody, musimy o siebie dbać jako wspólnota, no. Każdy musi coś robić. Na pewno są jakieś potrzebniejsze rzeczy do roboty. Pewnie tak, ale od tego są inni. My po prostu wykonujemy to, czym inni woleliby się kurwa nie zajmować. No zresztą co innego byś robił? Czytał książki kurwa? Czy podróżował? Chciałbym coś potrzebnego dla innych robić, poprawiać im dzień i czuć, że są mi wdzięczni. To co robimy, to oni sami byliby w stanie wykonać bez naszej pomocy. No to nie jest trudne. No skoro ktoś chce na to wydawać pieniążki, to znaczy, że to musi istnieć. Tak, no. Poza tym praca sama w sobie ma wartość i gdyby nie ta praca, to co, byśmy tylko na ławeczce siedzieli i pili. Słuchaj panie majstrze, a jak w ogóle do tego doszło, że w tym mieście są same takie bezsensowne prace? To dzięki szefowi. On o wszystkich się tutaj troszczy. Praca należy się każdemu i on o tym wie i o nas dba. A widziałeś go kiedyś na żywo w ogóle? Ten chuj w piwnicy każe nam liczyć żarówki i to kontrolować cały czas. Oko pańskie konia tuczy. Czujesz się kontrolowany, ale to znaczy, że komuś na tobie młody zależy. Może i tak, ale wiesz co, ci wszyscy ludzie, o których dzisiaj byliśmy, oni mocno do zrozumienia dali, że wcale im na mnie nie zależy. Młody, musisz sobie jeszcze dużą, grubą skórę wyhodować. Oni tak gadają, bo widzą, że jest miękki, że mogą ci dopiec, ale kurwa dobra, koniec gadania, bo jeszcze nam trochę dzisiaj zostało na dzisiaj. Dobra, to dopijemy tylko. No dobra, Idziemy. dobra. Dziennik pokładowy, zapis 6. Mamy przerwę. Przed chwilą rozmawiałem z majstrem. Chyba chciał mi subtelnie przekazać, że w tym mieście panują inne zasady. Czy kult pracy zamienił się tutaj w jakiś obłąkany rodzaj wiary? Zaraz. Jacyś ludzie w płaszczach gadają z majstrem. Chyba mu właśnie wjebali? Czemu idą w moją stronę? Hej! Tutaj! Mam cię. Nie wiem, musimy go znaleźć. Bo nie...
kurwa, tam się coś ruszało, tu się coś ruszało, już kurwa nie wiem. Idź tam. Dobra, dobra. Jak coś to wołaj. Dobra. Panie, potrzebuję pomocy. Co się stało, młody? Zgubiłeś się? Ogłoszenia. W związku z niedawną śmiercią Gonią mnie! pędzi wiatra Jacyś ludzie mnie gonią po lesie. w elektrociepłowni. No widzisz, trzeba robić tak jak ja robię. Na spokojnie. Tu sobie wykopałem, tam sobie wykopałem. No, tu miałem, ale nie zdążyłem, bo mi przerwałeś. No w sumie to mi się już fajran zbiera. Do żony na gdów, tak? Trzeba iść, ze szwagrem popić. Panie! Ja majstra swojego zgubiłem. No, ale nie przejmuj się, żeś majstra zgubił. W sumie majster zawsze musi być. Awansik się może teraz szykuje. Ale wiesz co, jakbyś szukał tego majstra, ja bym szukał w domu. Może śpi, a może siedzi na kibelku. Panie! Cały dzień się dziwne rzeczy dzieją. Nie wiem, gdzie jest majster, oni go porwali gdzieś. A, pierwszy dzień pracy, co? No wiesz, no czasem tu tak bywa. Na twoim miejscu poszedłbym tam do niego, no wiesz, może ktoś zadzwoni? No, w sumie nic lepszego mi nie zostało do roboty. Dobra, sprawdzę. No to zdrówka tam. Pozdrów majstra ode mnie. A i powiedz mu, że mi za te zanęty siedzi gnój jeden. Dziennik pokładowy, zapis 7. Zgubiłem prześladowców. Chyba za bardzo się wychylałem. Najwyraźniej w tej okolicy tak traktuje się wszystkich, którzy śmią wątpić w świętą ideę ciągłej pracy. Cały czas zastanawiam się, co z majstrem. W sumie dobry z niego człowiek. Pójdę do jego domu, tak jak sugerował mi ten gość w lesie. Może tam znajdę jakieś poszlaki. Może uda mi się w końcu skontaktować z tym brygadzistą. Taki majster to sobie tu pożyje, nie? A nie to co? No właśnie kurwa, na produkcji pamiętaj. Prasa, lewa ręka, prawa ręka, bo kurwa jak słowek dupę łokcie będziesz wycierał. Wiesz co, on to jest w ogóle kurwa, 5 lat tam robi, a tam dzwonił kogoś. A kurwa, z niego taki operator jak skończył pizdę programu. No chuj! Czekaj. Kurwa. A, centrala, nie właśnie. Oj.
Młody, pewnie zastanawiasz się, co z twoim majstrem. Idź pod adres kombinat 86. Tam się wszystko dowiesz. Dobrze, będę. Dziennik pokładowy, zapis 8. To jakieś szaleństwo. Porwali majstra, a teraz ja zostałem zaproszony na dywanik. Pewnie będzie mi dane stanąć przed jakimś skrzywionym guru tej pojebanej społeczności. Ale cóż, nie chcę, by bezbronnemu człowiekowi stała się krzywda. Witaj, młodzieńcze. Nie lękaj się. Podejdź. To ja jestem opiekunem tej społeczności. Nie posiadam imienia. Poświęciłem swoje życie, żeby realizować ideę spójnego, zdrowego i pozytywnie myślącego społeczeństwa. Przyświecający mi cel ma fundamenty głęboko zanurzone w istocie człowieczej, bowiem po cóż ludzkie stworzenie zostało wyrwane z cienia otchłani niebytu? Po cóż każdy z nas wstaje każdego ranka? Ci skromni ludzie zasługują na poprowadzenie ich żywota w stronę prawdy. Prawdy, której światłość przesłaniana jest przez zwątpienie. I o tym zwątpieniu pragnę z Tobą, młodzieńcze, porozmawiać. Odkąd przybyłeś w nasze strony, przybrałeś postawę siewcy niewiary, który to sprowadza widmo sceptycyzmu na członków naszego zacnego grona. Mimo iż los nie obdarzył mnie wzrokiem, to widzę każdy ruch, każde zdarzenie połączone ze sobą nicią przeznaczenia. Rozpocząłem swoją opiekę nad mieszkańcami tego miasta, czym że są owce bez swojego pasterza. Dziś ludzie myślą, że dojdą do szczęścia samodzielnie, ale to wspólny wysiłek komuny i troska o innego są kluczem do zdrowego życia. Obudź się, otwórz oczy. Powstałeś po to, by dać siebie innym. Powstałeś po to, by pracować. Twoja prymitywna postać skazana jest na wykonywanie zadań. Dziennik pokładowy, zapis 9. Może ten człowiek ma rację. Może do tego zostałem stworzony. Praca jako remedium na ból istnienia. Lekarstwo na pustkę, z którą dane mi było się zmierzyć. Może nie da się skutecznie uciec przed systemem pracy znanym od pokoleń. Może to jest najprawdziwsza prawda. Jedyne logiczne wytłumaczenie sensu mojego istnienia. Może